W obliczu zmian klimatu oraz potrzeby optymalizacji kosztów produkcji rolniczej coraz większą popularność zdobywa uprawa bezorkowa. Ten model uprawy wspierany jest poprzez system dopłat w ramach ekoschematów oraz promowanie w ramach dzielenia się wiedzą. Metoda ta, oparta na zachowaniu resztek pożniwnych na polu i unikaniu odwracania gleby, wykazuje wiele korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla efektywności gospodarstwa. Zmniejszona ilość intensywnych zabiegów rolniczych wpływa korzystnie nie tylko na ziemię, lecz także na zużycie paliwa. Uprawa bezorkowa, znana również jako bezpłużna, przynosi szereg istotnych korzyści. Po pierwsze, pozostawienie resztek pożniwnych na polu zapobiega erozji gleby, zarówno wietrznej, jak i wodnej. W ten sposób zachowuje się strukturę ziemi oraz chroni ją przed degradacją, co ma znaczenie dla utrzymania jej jakości i płodności w dłuższym okresie czasu. Tradycyjna orka może prowadzić do erozji gleby poprzez narażenie jej na działanie wiatru i wody, natomiast uprawa bezpłużna minimalizuje to ryzyko, utrzymując integralność i żyzność ziemi. Ponadto uprawa bezpłużna przyczynia się do redukcji zużycia paliwa i emisji gazów cieplarnianych. Zredukowanie liczby przejazdów ciężkimi maszynami rolniczymi typowymi dla tradycyjnej uprawy prowadzi do zmniejszenia zużycia paliwa oraz emisji spalin. To z kolei przekłada się na mniejsze koszty produkcji i korzyści dla środowiska. Co więcej, uprawa bezorkowa sprzyja zachowaniu różnorodności biologicznej w glebie. Minimalne zabiegi mechaniczne pozwalają na zachowanie mikroorganizmów, owadów i innych organizmów istotnych dla zdrowia ziemi. To z kolei przekłada się na większą odporność roślin na choroby i szkodniki, co może prowadzić do lepszych plonów i wydajniejszego gospodarowania. A zalet jest jeszcze więcej. Wdrażanie uprawy bezorkowej może być procesem wymagającym, jednak długoterminowe korzyści przewyższają trudy początkowego okresu adaptacji. Rolnicy muszą przede wszystkim przekonać się do tej metody poprzez własne doświadczenia. Najważniejsze jest świeże spojrzenie na kwestie uprawy i sposoby troski o glebę. Stąd liczne działania promocyjne i poszerzające wiedzę na temat oszczędności paliwa w uprawie bezorkowej. Wprowadzając system zachęt oraz dostarczając odpowiednią edukację, można zmotywować wielu rolników do stosowania określonych zabiegów. Najważniejszym elementem skutecznej uprawy bezorkowej są odpowiednie maszyny rolnicze. Brona talerzowa, kultywator ścierniskowy, brona mulczowa, odpowiednio dobrany głębosz czy siewnik to tylko kilka przykładów narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia skutecznych zabiegów. Odpowiednie dostosowanie parku maszynowego jest najważniejsze dla efektywności, skuteczności uprawy bezorkowej i oszczędności paliwa. Nowoczesne maszyny będące efektem pracy inżynierów są nie tylko wielofunkcyjne, dzięki czemu jednym sprzętem można wykonywać wiele prac w przeciągu całego okresu wegetacyjnego. Ich nowoczesna konstrukcja wpływa również korzystnie na zmniejszenie zużycia paliwa ze względu na ergonomiczną budowę. Takie maszyny dostępne są w Rolmako. W ofercie producenta znaleźć można kompleksowe rozwiązania, świetnie zaprojektowane maszyny wielofunkcyjne i sprzęty przeznaczone do nowoczesnej uprawy bezpłużnej. W ofercie Rolmako znaleźć można szeroki asortyment sprzętów stworzonych z myślą o uprawie bezorkowej. Firmę charakteryzuje nowoczesność konstrukcji czy ergonomiczne elementy robocze, które z łatwością wzruszają glebę. Jedną z głównych korzyści uprawy bezorkowej, patrząc chociażby z perspektywy ekonomicznej, jest oczywiście redukcja czasu pracy oraz zużycie paliwa. Choć początkowo może dochodzić do spadków plonów, szczególnie w pierwszych latach wdrażania metody, to długoterminowe korzyści w postaci poprawy struktury gleby i zmniejszenia oporu roboczego maszyn prowadzą do oszczędności czasu i paliwa. Wraz z upływem lat efektywność uprawy bezorkowej rośnie, co przekłada się na coraz większe korzyści ekonomiczne dla gospodarstwa. Badania przeprowadzone na polach doświadczalnych Katedry Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Instytutu Produkcji Roślinnej Akademii Podlaskiej w latach 1999-2002 jasno wskazują na potencjał oszczędności paliwa przy zastosowaniu technik bezpłużnych. Wprowadzenie kultywatorowania i talerzowania po żniwach pozwala na redukcję zużycia paliwa o niemal 30%, a dokładnie o 28,6% w przypadku rezygnacji z uprawy pługiem. Warto zaznaczyć, że od chwili przeprowadzenia wspomnianych badań technologia konstruowania maszyn rolniczych znacząco się rozwinęła. Jednakże, aby zrozumieć znaczenie tych oszczędności, konieczne jest spojrzenie na szerszy kontekst. Tradycyjna uprawa roli, opierająca się na intensywnym wykorzystaniu pługów, generuje duże zużycie paliwa oraz emisję szkodliwych substancji do atmosfery. W porównaniu do tego metody bezpłużne są bardziej przyjazne dla środowiska
ponieważ nie wymagają głębokiej orki, co pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa oraz utrzymanie struktury gleby i różnorodności biologicznej. Wynika to z mniejszej ilości zabiegów rolniczych. Kultywatorowanie czy talerzowanie są alternatywą dla tradycyjnej uprawy płużnej. Kultywatorowanie, polegające na rozdrobnieniu gleby na mniejsze kawałki za pomocą kultywatora, pozwala na przygotowanie roli do siewu bez konieczności głębokiej orki. Talerzowanie natomiast wykorzystuje bronę talerzową do rozdrobnienia resztek roślinnych i zwiększenia przewietrzenia ziemi, co również redukuje zużycie paliwa. Wprowadzenie dodatkowo takich zabiegów jak uprawa pożniwna pola pomaga zachować glebę w doskonałym stanie oraz zmniejsza ilość chwastów i samosiejek. Korzyści płynące z oszczędności paliwa przy uprawie bezpłużnej nie ograniczają się jedynie do aspektów ekologicznych. Oszczędności paliwa przekładają się również na niższe koszty produkcji rolniczej, co może mieć istotny wpływ na opłacalność działalności. Ponadto redukcja emisji spalin wspiera cele zrównoważonego rozwoju i przyczynia się do poprawy jakości powietrza. Wniosek z przeprowadzonych i przytoczonych badań jest jednoznaczny. Stosowanie technik uprawy bezpłużnej stanowi istotne narzędzie w dążeniu do zrównoważonego rolnictwa. Oszczędności paliwa, redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz zachowanie struktury gleby to tylko niektóre z korzyści wynikających z tego podejścia. W obliczu zmieniających się warunków klimatycznych i rosnącego zapotrzebowania na produkty rolnicze, inwestowanie w techniki bezpłużne staje się nie tylko koniecznością, lecz także szansą na przyszłość zrównoważonego rolnictwa. Czy podobają Ci się treści, które publikujemy? Czy chcesz zgłębić ten temat jeszcze bardziej już dziś? Jeśli tak, to serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego bloga dostępnego pod linkiem rolmako.pl/blog. Głównym celem Rolmako jest zapewnienie Twojego sukcesu w rolnictwie. Pragniemy dostarczyć Ci jak najwięcej wartościowej wiedzy na temat dostosowywania zabiegów agrotechnicznych do różnych czynników, takich jak rodzaj gleby, warunki klimatyczne oraz wytyczne wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Nasze artykuły są starannie opracowane, aby dostarczyć Ci kompleksowych informacji i praktycznych wskazówek, które pomogą Ci osiągnąć optymalne wyniki w Twojej działalności rolniczej. Nie zwlekaj dłużej. Odwiedź nasz blog już teraz i pogłębiaj wiedzę, która przyczyni się do rozwoju Twojego gospodarstwa. A jakie są Wasze obserwacje w tej kwestii? Czy zauważacie oszczędność czasu i pieniędzy tam, gdzie nie uprawiacie tradycyjnej orki? Dajcie znać w komentarzu i czekajcie na kolejne vlogi na naszym kanale.